Są miejsca, gdzie czas nie płynie. On się tu po prostu zatrzymał. Lepusze. Wioska na końcu drogi, gdzie ludzie żyją tak, jakby świat się nie śpieszył. Nasza gospodyni Lusia powiedziała nam, żeby nie iść w góry po południu, bo wtedy w cieniu mogą czaić się zjawy. Nie żartowała, ale i tak poszliśmy. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na off-road, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące, włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W tym odcinku zapraszamy Was w miejsce, gdzie mało kto dociera. Kelmet w Górach Przeklętych w sercu północnej Albanii. Zobaczycie kamienną wioskę, ukryty wodospad i usłyszycie szeptane od wieków opowieści. Po przekroczeniu granicy z Albanii do Czarnogóry jechaliśmy bez sztywnego planu. Do Lepusze trafiliśmy trochę przypadkiem. To taka mała wieś na mapie północnej Albanii. Żadnych informacji w przewodnikach, nie mieliśmy żadnych oczekiwań. No może tylko nadzieję na spokój po pięknym, ale popularnym trekkingu na 3 szczyty w Czarnogórze. I trafiliśmy idealnie. Przyjechaliśmy do Albanii i nasz pierwszy dzień spędzamy na takim kampingu w agroturystyce lokalnej. Dom ma 100 lat, jest z kamienia, pokryty takim wapnem. Wygląda naprawdę przeuroczo. Dom Toma i Lusi, naszych gospodarzy, to ikoniczny dom w Alpach albańskich, tak zwana kula. Na parterze mieszczą się pomieszczenia gospodarcze, a na piętrze są pokoje gospodarzy. Określenie dom z duszą pasuje tutaj jak ulał. Świeża pościel suszy się na wietrze, a my dołączamy z naszym praniem. Żadnych luksusów, ale to było właśnie to. Czas miał tu inny wymiar. Dom Albańczyka należy najpierw do Boga, a potem do gościa. Tutaj te przysłowie z wiekowego kanonu, przekazywanego ustnie kodeksu guru z prawami Albańczyków, nabrało prawdziwego znaczenia dla nas. Lucia poczęstowała nas przepysznym lokalnym śniadaniem, petule, albańskie racuchy wraz z dżemem, miodem i serem owczym. Wszystko jest własnej roboty Lusi. Albania to w większości kraj muzułmański, ale w Górach Przeklętych wszystko wygląda inaczej. Chrześcijaństwo przetrwało tutaj, ale też coś więcej. Ludzie tutaj łączą wiarę chrześcijańską z pradawnymi wierzeniami. Można tu znaleźć ślady chrześcijańskich wierzeń w bóstwa natury, słońce, księżyc oraz ludowych wierzeń o niewidzialnych istotach ukrytych w cieniu drzew. Te szeptane opowieści ciągle tutaj żyją, o czym wkrótce przekonaliśmy się na własnej skórze. Plan na kolejny dzień był prosty. Poczekać, jak słońce trochę odpuści i popołudniem ruszyć w góry. Podzieliliśmy się nim z Lucią. Nasza gospodyni spojrzała na nas dziwnie. I powiedziała coś, co zapamiętałam do dziś. W górach o tej porze dnia lepiej nie chodzić. Bo w cieniu mogą pojawić się zjawy. Niewidzialne istoty, którym nie wolno przeszkadzać, bo są strażnikami miejsca. My ich nie zobaczymy, ale one mogą zobaczyć nas. Jeśli im przeszkodzimy, mogą się wkurzyć. Nie wiem, czy Lucy żartowała, czy nie, ale jedno jest pewne, że w tej wiosce religia chrześcijańska i stare wierzenia plecione są jak korzeń i pień tego samego drzewa. Ostatnim razem słyszeliśmy o takich wierzeniach na Madagaskarze. Pomimo ostrzeżenia Lucy, następnego dnia ruszyliśmy w góry południową porą. Jak się potem okazało, nie była to dobra decyzja. Chcieliśmy dotrzeć do najwyższego wodospadu w północnej Albanii, wodospadu Selca. W pierwszym kroku trzeba było znaleźć początek szlaku, ale niestety nie było to takie oczywiste. Dominika porozmawiała z ludźmi znającymi te tereny od podszewki i oni nam doradzili, żeby pójść na hike do ponoć najpiękniejszego wodospadu w okolicy. Żeby się zatrzymać przy cmentarzu
I tu właśnie teraz jesteśmy. Jeszcze tutaj nie tylko my jesteśmy, ale też takie krówki fajne. I żeby pójść w górę. Natomiast jak zobaczyliśmy, jak wygląda początek tego szlaku, Będzie dobrze. to są pierwsze kroki. Szymona, będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Będą piękne widoki. Pokażę wam, jak tutaj wygląda, Będą piękne widoki. jak tu wygląda początek tego szlaku. O, to on wygląda w ten sposób. Czyli generalnie idziemy od razu pionowo do góry. Oczywiście kamera wszystko wypłaszcza, ale tutaj jest od razu bez rozgrzewki. Szlak jest kompletnie pusty. Ani jednej osoby. Tylko my, skady i ten dziwny dreszcz na plecach, gdy spoglądamy na cienie. A cienie robią się coraz dłuższe. Gdzie idziemy? Przy sądu nie jesteśmy, ale lepiej nie kusić licha. Pomimo popołudnia żar się na nas wylewa ze ścian kanionu. Cieszymy się jak dzieci, że możemy się ochłodzić w rzece. Jak się idzie? Z każdym metrem trasa staje się coraz bardziej stroma i kamienista. Chodzenie po tych kamyczkach to naprawdę nie należy do przyjemności. Można się bardzo łatwo wywrócić, poślizgnąć. Dominika ma patysię, więc trochę jej chyba jest lepiej niż mi. Nie wiem, dlaczego mąż tak walczy. Teraz już wiem. Teraz wiesz, bo to jest teren do walki. Są kubki kozic. To A, chyba jest szlak dla kozic. no dobrze. Żeby wodospad był wodospadem, potrzebna jest woda. A patrzymy się na koryto rzeki i tej wody tam nie ma. Więc albo płynie pod skałami i jednak jest, ale jej nie widać, albo idziemy, żeby obejrzeć piękną skałę po wodospadzie. To się zaraz okaże. Na szlaku nie ma turystów, co niestety może być wskazaniem na to, że rzeka wyschła i nie będzie tam żadnego wodospadu. Niemniej jednak, jak już wiecie, jesteśmy optymistycznie nastawieni do życia, więc próbujemy tam dotrzeć i zobaczyć. W tym kanionie GPS Garmina totalnie zgłupiał i pokazuje mi, że w godzinę przeszliśmy 8 km. Że musi tutaj ostro szukać sygnału. Zobaczcie. Robi się coraz później, ale mamy nadzieję jeszcze zdążyć przed zachodem słońca. A co najważniejsze, wydaje nam się, że tam na dole jest szum wody. Możemy to co prawda mylić jeszcze z szumem liści, ale to chyba jest woda. Jest nadzieja na wodospad. Widzimy wodospad,
ale jest mała szansa, że zdążymy go sfilmować jeszcze przed tym, jak słońce schowa się za szczytami gór. O, tu widzicie, tu jest wodospad. Teraz jest malutki, bo jeszcze jesteśmy jakieś 500 metrów, może kilometr, ale ważne, że płynie. Jest wodospad. Nie wzięliśmy latarki, a szlak wygląda tak. Jest zarośnięty. Już jest po 6 wieczorem. Wolimy tędy nie iść po zmroku. Kurczę, ale tu mostek do przejścia. No to idziemy. Idziemy. Ten jest troszkę dla mnie chybotliwy. Jesteśmy! Wcale nie jest taki mały. Zeszliśmy ze szlaku dosłownie 3 minuty przed tym, jak się ściemniło totalnie. Zeszliśmy już jak było dość ciemno, ale nie jak tak. I teraz już przy światłach samochodu mogę coś widzieć, a tak jest ciemno. Och, dobrze, żeśmy się śpieszyli. Pamiętacie, jak na początku moczyliśmy głowę w rzece? Tylko że teraz jesteśmy mokrzy nie od rzeki, ale od naszego własnego wysiłku i od kropli z wodospadu. Wracamy do Lepusze, do sadu Toma i Lusi, wysuszyć na wietrze nasze ciuchy. A wy? Czy znaleźliście jeszcze w Albanii takie miejsce, gdzie czas się zatrzymał? Podzielcie się z nami w komentarzach. Chętnie poznamy wasze historie.